Hej, z tej strony Netsi i w końcu wróciłem, dzięki czemu mogę nagrać ten film. Wersja 5.1, jak widzę, zmiotła wszystkich tym, jak wiele rzeczy się dzieje i nie mogę się doczekać, aż sam w końcu zagram w Archon Questa. To wcale nie jest tak, że wiem o dosłownie wszystkim, co tam się dzieje. Ten film jest natomiast nie o Archon Questie, a o Silonen. Dlatego, ucząc się na błędach z poprzedniego filmu o Linkszy, bez dalszego przedłużenia zacznijmy o niej mówić. W końcu po to oglądać ten film, prawda? Wszyscy w Natlanie słyszeli o Silonen i jej umiejętności wytwarzania antycznych imion. Z tego powodu wiele osób postanowiło udać się do jej kuźni, by móc złożyć hołd. Jedni mają nadzieję, że uda im się zamówić u niej broń, inni chcą po prostu obejrzeć mistrzyni w akcji, by móc potem mieć temat do rozmów. Silonen nie przyjmuje się jednak tym, co myślą o niej klienci. Bez względu na to, jak niedorzeczne czy wymyślny tytuł od nich dostanie, jest ona po pierwsze rzemieślnikiem. Jej zadanie to oczyszczenie rudy, a następnie nadanie jej odpowiedniego kształtu, tak jak zażyczył sobie tego klient. Reputacja nie polepszy ani nie pogorszy jej umiejętności. Klient musi jednak przejść przez całą masę formalności, zanim Silonen zacznie pracę. Jak sama mówi, efektywna komunikacja znaczy wydajna praca. Jedynymi z osób, które zamówiły coś o Silonen, była Mawuika, dla której stworzyła okulary, i Kachina, która skonstruowała Turbo Twirly. Co ciekawe, Kachina chciała, aby Turbo Twirly mógł skakać, co nie było zbyt dużym problemem dla Silonen, jednak zaczęło brakować w urządzeniu miejsca. Z tego powodu zdecydowała, by usunąć siodełko. Jej innymi klientami byli też Citlali, która przyszła do niej kupić parę ród, i Jansan, która odebrała od niej ciężary zamówione przez pewnie kolektyw obfitości, przy okazji samej je wszystkie ważąc, czy Czaska, dla której Silonen stworzyła pistolet mogący być używany w locie i na dużych wysokościach. Naprawdę jestem ciekawy, jak będzie wyglądać gameplay Czaski. I nie piszcie Olka w komentarzach, bo zbanuję. Teraz przejdźmy do samej historii postaci znajdującej się w jej profilu. W oczach większości mieszkańców Natlanu hartowanie opowieści i grawerowanie antycznych imion jest zajęciem nie do porównania z żadnym innym. Heroiczne czyny, o których mają przypominać antyczne imiona, służą jako podstawy, na której opiera się cały naród. Z tego też powodu wokół kowalów imion według społeczeństwa krąży pewna fantazyjna otoczka. Wiele osób uznaje ich za samotnych ascetów, którzy doskonalują swoje umiejętności poprzez treningi wykonywane w izolacji. Niektórzy uznają ich za wprawionych w boju weteranów z wieloma bliznami, będącymi ich niejako trofeami. Niektórzy zaś uznają ich za wybrańców posiadających nieograniczony talent, którzy otrzymują swoją wiedzę od tajemniczego źródła i z tego powodu muszą wziąć na siebie ciężar tworzenia imion. Wspominają wtedy o jednym kowalu, wybranym przez samego Łajoba, który przyszedł przez wydawałoby się nieskończenie wiele prób, by na samym końcu mógł odkryć sekret, który od dawna schowany był w jego sercu. Silonen. Czy te opowieści są prawdziwe? Czy to właśnie w ten sposób kowale imion otrzymują swoją moc? Takie pytanie zadawały Silonen dzieci, które odnalazły ją, gdy ta postanowiła schować ją w koronie drzew i tam usiąść sobie drzemkę. Odpowiedziała im wtedy: po pierwsze, tworzenie antycznych imion wymaga techniki. To znaczy, że najpierw musi się dużo uczyć, by móc potem wiedzę zamienić w praktykę. Zanim Silonen zdążyła dokończyć, niezadowolone dzieci już sobie poszły. W kolejnych częściach jej profilu dowiedzieć się możemy o przeszłości Silonen. W szkole Silonen, która pochodzi z rodziny kowali imion, była zainteresowana tylko podczas omawiania technicznych stron Flogistonu. Jak stworzyć najefektywniejsze Phlogiston engravings, w jaki sposób zasilić maszyny używając Flogistonu, czy w jaki sposób zmodyfikować istniejące już diagramy. W trakcie tego typu zajęć, kiedy cała klasa zasypiała z nudów, Silonen jako jedyna wszystko notowała i zadawała pytania. Jedno z nich brzmiało: czy Phlogiston może istnieć w stanie gazowym? Jeśli tak, to gdybym miała wypełnić tym komin i zrzuciła kawałek mięsa z samej góry, jak wysoki musi być ten komin i jak gęsty musi być Phlogiston, by mięso w momencie zetknięcia z ziemią całkowicie się upiekło. Tego typu specyficzne pytania nie drażniły jednak ich nauczycielki Teis, która była też kowalem imion. Można powiedzieć, że była nawet zszokowana aktywnością Silonen na tak nudnych zajęciach. Większość dzieci nie była zainteresowana technikaliami i najaktywniejsza była, gdy omawiane były legendy o bohaterach z różnych plemion. Silonen była jednak inna. Gdy tylko tego typu zajęcia się zaczynały, ta ucinała sobie ze znudzenia drzemki. Musiała je jednak jakoś zdać, więc gdy nadchodził czas egzaminów, Silonen przekupywała swoich rówieśników mlecznymi cukierkami, by ci dali jej przekopiować swoje notatki. Wtedy przepisywała je wszystkie i zmuszała się do zapamiętania ich.
ich, tylko po to, by uzyskać zadowalającą ocenę. Kto by pomyślał, że Shilonen będzie osobą, z którą najbardziej można się utożsamiać. Jej siła i pasja nie leżą w pustych fantazjach, a raczej precyzyjnych aksjomatach i równaniach. Według niej tylko te rzeczy przyniosłyby korzyści dla przyszłych generacji i przez to były warte nauki. Opowieści i legendy nie miały natomiast dla niej żadnych wartości. Widząc to, Teis początkowo nie reagowała, jednak jednego dnia, gdy tylko zaczęła się lekcja i Shilonen miał już powiedzieć jedną ze swoich wymówek, by tylko uciec z lekcji, ta powiedziała jej: byłam kiedyś dokładnie jak ty, Shilonen. Jednak musisz pamiętać, dla nas Kowali Imion opowieści i równania są w istocie dokładnie tym samym. Innego dnia podczas lekcji miejsce miała dyskusja między Teis a jednym z uczniów. Tego razu opowiadane były im historie bohaterów, gdzie jeden z nich urwał stalaktyt, by następnie, używając go jak włóczni, wydubać potworowi oko, a inny przedostał się przez głęboki wąwóz, używając jednej liny, by móc pokonać złego smoka. Przepraszam, proszę pani, mam pytanie. Według książki, którą czytałem, ten bohater wyruszył w podróż wraz ze swoimi kompanami. Jednak tutaj jest samotny. Dlaczego? Spytał uczeń. Teis odpowiedziała mu pytaniem: więc według ciebie, która jest bliższa prawdy? Zszokowany chłopiec początkowo nie umiał znaleźć słów, jednak po chwili wyjąkał, że według niego bardziej prawdziwa jest wersja przeczytana przez niego. Teis roześmiała się wtedy i odparła: w takim razie kwestionujesz prawdę na podstawie jednej opinii, nie mając żadnych dowodów. Wtedy uczeń, nie akceptując swojej porażki, powiedział: opowieści. W jaki sposób można znaleźć dowody na odpowiedź? Jest ich tak wiele, że niemożliwe byłoby potwierdzenie ich wszystkich. Wtedy ku zdziwieniu wszystkich, Teis przyznała mu rację. Masz rację. Natlan jest oceanem opowieści o bohaterach i prawdopodobnie nie ma sposobu, by móc je wszystkie zweryfikować. Poprzez generacje przekazywane były one ustnie, w ten sposób będąc zmieniane i przeistaczane, skupiając się na dokonaniach jednej osoby, jednocześnie zapominając o innej. Jednak jednego dnia to w waszych rękach spoczywać będzie młot i to waszym zadaniem będzie wykucie heroicznych czynów tych, którzy stali się antycznymi imionami. Gdy ten dzień nastanie, te heroiczne czyny prawdopodobnie będą opowiedziane wam właśnie poprzez te niezweryfikowane historie, co zrodzi wiele kontrowersji i debat. W jaki sposób użyjecie wtedy swojego młota? Na jakiej wersji wydarzeń skupicie się? Legendy mają swój wzór, tak samo jak opowieści swoją prawdę. Słyszeliście wiele z nich, tak samo jak przeczytaliście wiele zwojów. A teraz czas na kolejną lekcję. Z tymi słowami Shilonen otworzyła swoje oczy. Gdyby opowieści miałyby być odczytywane z takiej perspektywy, być może jest w nich więcej niż jej się początkowo wydawało. Po jakimś czasie i wielu lekcjach, uczniowie, którzy niegdyś byli tak zafascynowani różnymi historiami i legendami, teraz ich nie znosili. Jak mówili, jeśli dalej będziemy się tego musieli uczyć, już nigdy nie przeczytam żadnej historii. Nigdy. Ku zaskoczeniu wszystkich, osobą, która najpilniej się uczyła i miała zwykle przy sobie stos książek, była sama Shilonen. Kiedy została zapytana o to, czy wcześniej nie lubiła czytać opowieści, odpowiedziała: to nie tak, że nie lubi ich czytać. Po prostu nie lubię tych, które nie mają dowodów na swoją autentyczność lub nie opierają się na faktach. Shilonen ciekawiło to, czy istnieje sposób na przekształcenie bezkształtnych historii w coś namacalnego. Mimo tego nie była zainteresowana pracą jako Kowal Imion. Wiele razy obserwowała swojego ojca podczas pracy i kiedy rozmawiając z klientami zawsze szeroko się uśmiechał, to podczas samego wybijania był dosyć ponury. Tato, czemu zostałeś Kowalem Imion? Musiałeś mieć jakiś ważny cel. Nie do końca, odpowiedział jej ojciec. Nie miałem nic szczególnie ważnego. Po prostu pomyślałem, że ludzie słuchający opowieści, oni też mają obowiązek przekazywać je innym. Jednak istnieją o wiele prostsze sposoby na to. Prawda? Mógłbyś się opitać na zwoi lub wygrawerować na kamieniu, powiedziała Shilonen. To prawda, proste przekazywanie opowieści jest łatwe, odparł. Jednak nie każdy jest chętny przekazywać te prawdziwe. Co w takim razie z panią Teis? Spytała. Ona jest jedną z nielicznych osób, która ma chęć to zrobić. Lata później Teis zmarła, a jej pogrzeb odbył się w górach poza wioską. Wcześniej wiele razy mówiła, że słyszała ją w snach, jednak to nie był jeszcze czas, by mogła wszystkich opuścić. Musiała wybrać kogoś, kto po niej zostanie Kowalem Imion. W trakcie pogrzebu to właśnie Shilonen opuściła pochodnię, z której ogień spopielił jej ciało. Została w tym miejscu aż do poranka, by następnie zebrać prochy swojej nauczycielki i umieścić w urnie, którą następnie przyniosła do jaskini, o której zwykle mówiła. Dzień po pogrzebie ludzie zaczęli plotkować na temat Teis. Jedni mówili, że to ich wybrała na kolejnego Kowala Imion, a inni próbowali psuć jej reputację, szerząc informacje o tym, że miała indoktrynować dzieci. Następnego dnia zdarzyło się jednak coś niespodziewanego. Shilonen, próbująca zwykle wymigiwać się od pracy, tego dnia obeszła całe plemię, rozmawiając z każdą osobą powiązaną z Teis, a następnie skonsultowała się z wszystkimi plemionami Natlanu. Dzięki temu zebrała informacje, które pomogły jej obalić wszystkie plotki na temat Teis.
Jakiś czas później zostało jej zadane pytanie. Silonen, czemu postanowiłaś zostać kowalem imion? To wydaje się być takie męczące. Silonen przestała wtedy uderzać swoim młotem i odpowiedziała: nigdy się na to tak naprawdę nie pisałam. Jednak mój ojciec, matka, nauczycielka, oni wszyscy nimi byli. Więc jaki tak naprawdę miałam wybór? I poza tym, ktoś musi ponieść odpowiedzialność przekazywania dalej opowieści. Prawda? Wykucie jej pierwszego antycznego imienia nie było jednak tak proste. Wydawałoby się, że zrobiła wszystko, co potrzebne. Podgrzała flogiston w piecu i miała wszystkie narzędzia już przygotowane. Jednak pod jakim kątem powinna zacząć bić? Jaki wzór powinna stworzyć? Jak dużo uderzeń to zajmie? Odłożyła wtedy narzędzia i wzięła do rąk grzebień, który niegdyś należał do Theis. Przypomniała sobie wtedy jej historię i już wiedziała, co ma zrobić. Zaczęła bić. Każde uderzenie było mocne i precyzyjne, a żaden detal grawerowanej historii nie został pominięty. Gdy ostatnia kropla flogistonu została wypalona, przed Silonen leżało nowo wykute antyczne imię. A komu Łajopie przekaże? No cóż, to nie był już jej problem. Silonen zaczęła wtedy zbierać resztki rudy, które można było użyć ponownie w przyszłości. Nie zauważyła jednak, że między nimi leżało coś innego. Geovision. Dla Silonen Vision jest nie tylko darem od bogów, ale i obowiązkiem. W profilu Silonen została jeszcze jedna historia, o tym jak została DJ-em. Pewnego razu stworzyła urządzenie o nazwie Dance of Stage, dzięki któremu dzieci Echa mogli mieć swoje codzienne pojedynki taneczne. Jednak pewnego razu Dance of Stage przestało działać, co wybiło jednego z tancerzy z rytmu, przez to się wyglebał. Technicy nie do końca wiedzieli co robić, jednak po chwili muzyka ponownie zaczęła grać, a wszyscy mogli usłyszeć też i głos Silonen, która testowała sprzęt trzymając kable w jednej ręce, a drugą drapiąc się po brodzie. W tym momencie Silonen sama zaczęła DJ-ować, co spotkało się z euforią widzów. Po całym wydarzeniu organizator pojedynku spotkał się z Silonen, chcąc zaoferować jej pozycję technika, jak i specjalnego DJ-a. Silonen jednak wszystkie propozycje odrzuciła, zgadzając się jedynie na to, by w swoim wolnym czasie pomagała z różnego rodzaju technikaliami. Udało się jej jednak załatwić coś innego. Kiedy przejdzie na emeryturę jako kowal imion, zostanie oficjalnym DJ-em. To na tyle z oficjalnej historii z ich profilu, jednak na temat Silonen można wyciągnąć też parę rzeczy z jej voice line'ów. Z nich możemy dowiedzieć się, że najcięższą rzeczą w pracy kowala imion nie jest samo konstruowanie, a próba rozszyfrowania tego, o co dokładnie poprosił ją klient. Według niektórych jest też dosyć wolna i mało emocjonalna. Przytacza moment, gdzie jedna z jej przyjaciółek spytała się w grupie, czy byłoby im smutno, gdyby się ożeniła. W tym momencie wszyscy zaczęli płakać, co zdziwiło Silonen, ponieważ ślub powinien być czymś wesołym, prawda? Jest ona też tragiczna, jeśli chodzi o utrzymywanie roślin. Starała się opiekować już wieloma różnymi roślinami, jednak za każdym razem umierały. Myślę, że należy też dodać to, że jej ulubionym przysmakiem jest cukier i czekolada. Natomiast nie lubi ona wody, ponieważ, jak mówi, nie ma kompletnie żadnego smaku. I to już na tyle na temat Silonen. Szczerze, gdy po raz pierwszy została pokazana na teaserze na tlanu, myślałem, że będzie zupełnie innym typem postaci, a tu się myliłem. Jeśli spodobał wam się film, to zostawcie lajka i suba. Napiszcie też komentarz, czy podoba wam się tego typu format i co mógłbym w przyszłości zmienić dla kolejnych postaci. Przypominam też o TikToku i Ko-fi, gdzie możecie wesprzeć mój kanał. A teraz do zobaczenia w kolejnym filmie.